Myślałem, że sobie postoję pod wieżą Eiffla od dołu, chociaż jakieś ciekawe ujęcia porobię. A tu nie ma takiej możliwości, bo to już jest teren ogrodzony, ładny, także stfanili się. Metro tutaj jest bramkowane, także no, nie ma szans, żeby wejść tutaj bez biletu. W Paryżu jest 16 linii metra. Pierwsza powstała w 1900 roku, także już minęło 125 lat, odkąd chyba w lipcu otworzono pierwszą linię metra tutaj. Przyjechałem pod katedrę. Obejrzę ją oczywiście tylko z zewnątrz, bo na wejście do środka nie mam czasu, nie mam biletu. Jak wiecie, katedra ta chyba 5 lat temu uległa poważnemu zniszczeniu w wyniku pożaru, ale od niedawna jest ponownie udostępniona do zwiedzania, także no ja, tak jak mówię, tylko z zewnątrz tutaj trochę wam pokażę, jak to wygląda. A tam w tle z tyłu widać karabinierów ze spluwami, także porządku pilnują. A tutaj już zaczyna się kolejka. Co się dzieje? Ile ludzi? Jest to fajnie. Tutaj kolejka do wejścia. Także nawet mimo szczerych chęci, no nie ma szans, żebym się zdecydował. Raz, że bilety też tam trochę pewnie kosztują, ale tu już nie chodzi o cenę, tylko chodzi o czas, którego mi tutaj brakuje. Wszystko na wariata, dlatego mówię wam, ja w ten Paryż też tak tu się nie wczuwam, bo jestem tu po raz trzeci. Pierwszy raz byłem no dawno temu, mając 25 chyba lat czy 6, także ćwierć wieku temu, pół mojego życia temu, ale spędziłem tu cały tydzień jako wolny wtedy i swawolny chłopak, także przez tydzień tutaj zwiedziłem sporo. Później parę lat później byłem tu ponownie już w towarzystwie i też trochę pozwiedzaliśmy. Katedra niby udostępniona jest do zwiedzania, można wchodzić do środka, ale wokół nie dalej widzę rusztowania, dźwigi, także ciągle trwają jednak jakieś prace. Otwarcie w grudniu 24 roku, tak, czyli w grudniu na nowo została udostępniona do zwiedzania. A dzisiaj wieczorkiem zdecyduję się na coś takiego. Taki prom tu po rzece, po Sekwanie. Wykupiłem sobie, to jedyna tutaj płatna atrakcja, na którą się zdecydowałem w Paryżu, no bo na więcej nie mam czasu po prostu. Tak tu tam straszą tym Paryżem, no ale zobaczymy na własnej skórze. Na razie, jeśli chodzi o metro, to muszę wam powiedzieć, że wcale to źle nie wygląda, czyściej jak w Berlinie. Znowu tu nawiązuję do Berlina, porównuję. Tak samo na ulicach, z tego co tu szedłem, na razie tam spoko, czysto jest. No wszystko pewnie zależy od miejsca, od dzielnicy. Zobaczymy, co będzie dalej. Tutaj wokół trwają ciągle jakieś prace, rusztowania na tej ścianie, na tej stronie tutaj katedry. No ale będę się tam przyciskał, spróbuję zajść się od drugiej strony. No niestety kiepsko to wygląda. Całość w dalszym ciągu otoczona murem, drutem kolczastym. Trwają prace, tam kontenery pracowników, także ciężko tutaj podejść bliżej. Właściwie to się nie da. 4 euro sztuka. To samo co wszędzie na całym świecie. Produkcja pewnie chińska, ale o tutaj
Różne wersje widzę tych otwieraczy. Paryż jako miasto samo w sobie no nie jest niby aż takie ogromne, jeśli chodzi o liczbę mieszkańców, bo jest to trochę coś tam ponad 2 miliony ludzi, ale jako metropolia, jako te tereny też przyległe, tam miasteczka, a wioski, to jest aż 12 milionów i ustępuje miejsca chyba tylko Londynowi, który no jest największym miastem w Europie, największą stolicą, no i największym miastem. No niestety, od której strony byście nie podeszli, to katedra obstawiona rusztowaniami, dźwigami nie prezentuje się zainteresująco. No musimy wykazać się cierpliwością. Może musi minąć kolejne 5 lat i będzie to wyglądało już tak jak kiedyś, tak jak powinno. Tutaj od tej strony jeszcze najlepiej to wygląda. Tutaj wszyscy sobie fotki strzelają. Tu najładniej prezentuje się ta katedra od strony rzeki, od tej strony, od głównego wejścia od strony mostu. Idąc teraz tak tutaj wzdłuż rzeki, dojdę do Louvru, czyli też taki tutaj no bardzo znane, kultowe, no nie wiem czy kultowe, ale no takie połączenie nowego ze starym. Architektury na pewno znacie ze zdjęć, tam przy wejściu jest taka szklana piramida postawiona. Też wiele lat temu byłem w tym muzeum, byłem w środku, widziałem słynną Mona Lisę, obraz Leonardo da Vinci, który znajduje się właśnie w tym muzeum w Louvre. Ale na razie mówię, tak tu straszyli, że tu syf, brudno, a tragedii jakiejś tam nie widzę, nie ma, może być. Nie, no to trochę nie ma sensu tak na wariata, nie przez parę godzin to tu gówno można zobaczyć, nie? To się trochę mija z celem, można się wypompować. Tutaj ludzie, zobaczcie jak fajnie sobie czas spędzają, tam nad rzeką, wzdłuż, siedzą. Tam mają trochę cienia, no bo jest ciepło, no pogoda dopisała, fajne laski chodzą, widzę to, no wiadomo, większa różnorodność narodowościowa tutaj jest jak na Maderze. Dużo ciemnoskórych Afroamerykanów. Bądźmy poprawni politycznie. No i tutaj częściej jest na kim oko zawiesić. Tłumy ludzi, korki, zobaczcie co tam się dzieje. Światła trąbią na siebie trochę. Tak. Ciężko przez ulicę, trzeba czekać na zielone, bo inaczej to słabo. No wielkie miasto, olbrzymie, tutaj ogarnąć to wszystko, to mówię, to trzeba tu naprawdę długo siedzieć, a nie przez te parę godzin to tylko można się zmęczyć. No ale co, jest jak jest. Muzyka na żywo. Facet pięknie gra no zobaczcie, tu jedna z takich głównych ulic. Nie no, można się zmęczyć tak na dłuższą metę, to trochę mam chyba przesyt tego. Nie lubię tak się po prostu przepychać, przeciskać. Trochę mnie to przytłacza. Miasto jest, no bez dwóch zdań jest piękne, na pewno jedna z piękniejszych stolic europejskich, nawet światowych, mógłbym powiedzieć. Na razie, no mówię, nie zauważyłem jakichś tutaj takich no wiecie o czym mówię, że tu brudno, niechlujnie, że bezdomni. O, tam widzę, jakiś pan sobie leży na materacu, no pierwszy, którego widzę. Ale ogólnie nie jest źle, wcale nie jest jakoś brudno na tych ulicach, tam tych śmieci aż tak dużo nie widać. Gdzie ten Louvre? Tu. O, tu murzynek sobie leży, tam w tle materac rozłożył i ma wywalone na wszystko.
Fajnie tutaj nowoczesności tych szklanych piramid, no bo tu jest ta taka główna, po środku duża, po bokach są takie mniejsze. To jest główne wejście do muzeum i naprawdę bardzo mi się to podoba. Uważam, że się super wkomponowuje w te stare zabudowania wokół. Fajnie to wygląda, oryginalnie. Trzeba uważać, nic się widzę nie zmieniło na tych murzynków. Nie wiem, czy oni z Senegalu, czy skąd tam są. Zaczepiają ludzi, zawijają na szybko tasiemkę na ręku, taką jak niby bransoletkę i później żądają zapłaty, nie? Zwłaszcza kobiety są na to narażone. Tutaj właśnie takich dwóch pod tym łukiem grasuje. Teraz tu chodzę do jakiegoś parku. No i z daleka widać już wieżę Eiffla. Tam czubek wieży Eiffla. Tutaj handlarze, tutaj czarnoskórzy sprzedają badziewie. Tutaj w parku niedaleko Louvru jest taka nowa instalacja. Znaczy nie instalacja, połączenie fontanny z balonem i tam tak jakby z ogniem. Nie wiem, czy to prawdziwy ogień, nie wiem, czy to widać. Nie, to nie jest ogień, to jest po prostu tak podświetlane w ten sposób, żeby sprawiać wrażenie ognia. Paryż 2024, czyli coś, co powstało w tamtym roku. Doczytałem tylko tu na wejściu, że ma to coś związek z olimpiadą i z paraolimpiadą. 100% elektryczny. No, tak jak mówiłem, sprawia wrażenie ognia. To tak jakby ogień, który podgrzewa balon, który ma wznieść się do nieba. Także idąc w linii prostej od wejścia głównego do Louvru, tutaj przez ten park, tutaj przez tą właśnie fontannę, przez tą kulę, idąc w linii prostej dojdziecie do łuku triumfalnego, który już tam daleko widać. No na wariata nie jestem przygotowany, to taka, że tak powiem, bez planu, zmęczony jestem i stanowczo za dużo ludzi. Nie wiem, czy tam w tle widać, ale stoją tacy, no to nie jest policja, nie wiem, ale wojsko z karabinami, CRS, tak mają na kamizelkach kuloodpornych napisane. No i od czasu do czasu można spotkać takie grupki, przeważnie chodzą po dwóch albo po trzech. Także no to jest widok, którego jeszcze w Polsce na co dzień tak nawet w tych większych miastach nie spotykamy. A tutaj no niestety. Także niby mówię, nie czuję się tutaj na ten moment jakoś niebezpiecznie. No ale dane statystyczne mówią swoje. Jest jak jest, no i ta ochrona jest tutaj wzmożona. Nie no, jest tu masę fajnych, ciekawych miejscówek. Jest pięknie, no co wam mogę powiedzieć. Pogoda dopisuje. Córka mi humor poprawiła, bo właśnie mnie uświadomiła, o czym ja nie wiedziałem, że dzisiaj jest Dzień Ojca. I zadzwoniła do mnie, złożyła mi życzenia. Plac de la Concorde i tutaj idę na autobus. Tym autobusem spróbuję podjechać, bo tak mi pokazuje. Chciałem metrem, ale nie wiem, nawigacja mi pokazuje, że powinienem autobus wsiąść do metra, stąd jakoś daleko. No i spróbuję dojechać do wieży Eiffla, którą już tam widać. Niektórzy się śmieją, mówią, że być w Paryżu, nie być na wieży Eiffla. No. Ja byłem dwukrotnie, tak? Dlatego nie mam tutaj ciśnienia. Raz wiele lat temu udało mi się tylko do połowy wjechać czy tam dojść, bo ze względu na pogodę na sam szczyt nie wpuszczali. Za drugim razem byłem już na samym szczycie. Nawet mam o słabej jakości, bo wtedy jeszcze taka kamera była kiepska. Mam jakieś stare nagrania i nie mam jakiegoś ciśnienia, żeby wchodzić na tą wieżę. Może na rzece trochę będzie ciszej, mniej gwarnie.
i takim oto sposobem trochę to trwało. Autobusem dotarłem tutaj w okolice wieży Eiffla. Szedłem tu w głąb takiego parku. Jestem tu u podnóża najbardziej chyba charakterystycznego, znanego budynku we Francji, w Paryżu, no i jednego z najbardziej takich rozpoznawalnych na świecie. Wieża ma 330 metrów wysokości. W momencie jak została wybudowana, chyba 1889 rok, był to najwyższy budynek na świecie. Do tej pory jest to najwyższa budowla tutaj w Paryżu. No niestety widzę, że przez te lata, przez te wiele lat, przez które mi nie było tu w Paryżu, wiele się zmieniło. No, pod wieżę Eiffla kiedyś można było bez problemu wejść, podejść. W tej chwili to jest teren ogrodzony. Znacząca zmiana, coś czego kiedyś nie było. Nie było to ogrodzone, nie było tych szyb tutaj. Także taka zmiana na niekorzyść, niestety. Myślałem, że sobie postoję pod wieżą Eiffla od dołu, chociaż jakieś ciekawe ujęcia porobię. A tu nie ma takiej możliwości, bo to już jest teren ogrodzony, ładny, także stwanili się. Tutaj macie cennik, jakby ktoś był zainteresowany. Wjazd na szczyt 36 euro. Do połowy za 23. Kiedyś ten temat poruszałem, skąd te wysokie ceny. No muszą jakoś trochę turystów zniechęcić, ograniczyć ich ilość, bo jak widzicie, mimo wysokich cen biletów i tak tłumy ludzi walą na wieżę. Tych ogrodzeń, tych bramek tu nie było, także no, zmieniło się przez te lata. Na niekorzyść akurat. To jedynie teraz przez szybę mogę wam pokazać. No, zainteresowanie duże, ludzi tam chodzi sporo. Tak prowizorycznie zaglądają do bagaży. Tutaj tam pan niby do plecaka tam rzucił okiem tylko, no i tyle, nie? Ale później jeszcze w cenie biletu mam darmowe lody, gofra lub tam naleśniki. No i w jakimś tam sklepie. Ladies and gentlemen, good evening. Welcome aboard the bateau parisien. Straszny spęd ludzi, komercha taka, nie wiem, średnio mi się to podoba, ciasno, głośno, no nie wiem, jakoś nie czuję klimatu po prostu. No ale nic, płynie. Wiecie co, nie wiem, może mam zły dzień, ale jakoś chujowo to się czuję, nie podoba mi się taki spęd, za dużo ludzi, w ogóle zero jakiegoś takiego klimatu. Myślałem, że ten prom będzie mniejszy, jakaś mniejsza ta łódka, mniej ludzi, a tu ciasno. Gościu od czasu do czasu coś tam gada na przemienie, raz po angielsku, raz po francusku. Wiem, że tu można było chyba też aplikacje, słuchawki. No jest jak jestem, 90 zł niecałe mnie to kosztowało, dużo niedużo, no ale oczekiwałem trochę czegoś innego. Quatorze initiatives dans la résidence principale de la France et était de la cité générale. Alles war von Fleischler de la cité. Alles voll von. Paris.
Już obraliśmy kurs powrotny, także godzina szybko minie. Nie no, średnio mi się to podoba, już więcej chyba bym się na to nie pisał, powiem wam. Widoki wcale nie jakieś tam za ciekawe, tu między takimi tam pudełkami. Nic tu charakterystycznego po drodze nie mijaliśmy, oprócz tej katedry. Takie sobie. Nie polecam. Czy tam wesele? Już tak mnie suszyło, że tu na stacji metra takie automaty stoją. Za 2,20 kupiłem taki fajny, chłodny, zimny. Dotarłem tutaj pod kolejny, jeden z takich najbardziej charakterystycznych obiektów, budowli tutaj w Paryżu, łuk triumfalny. 51-metrowy. Tam istnieje też punkt widokowy na szczycie. Nawet w planach miałem tam się wybrać, ale dobrze, że summa summarum tego biletu nie kupiłem, no bo bym się nie wyrobił i tak czasowo, bo już późna pora, zaraz muszę zjeżdżać do hotelu. No widzicie, jak to wygląda. Zawsze kojarzyłem ten łuk triumfalny z takim trudnym, ciężkim rondem. To jest kilka pasów, autobusy, samochody. No ja miałbym tu problem, nawet jako zawodowy kierowca. Czuję, że ciężko byłoby mi się tutaj odnaleźć i by mnie to kupę nerwów kosztowało. Dosłownie na chwilę tutaj przyjechałem na Moulin Rouge pod słynny wiatrak, na pewno go kojarzycie. Tutaj tak samo ludzi pełno, no. Godzina już późna, 23 dochodzi, tłumy ludzi, no to no znacie, to jest taka dzielnica trochę rozpusty. Tutaj idąc wzdłuż dojdzie się do tak zwanego placu Pigalle. Tu Moulin Rouge, słynny wiatrak, gdzie się odbywają te różne bruleski, czy jak to tam fachowo się wymawia. Ale tu laski chodzą, ja pierdzielę, i nadają tiktokerki, na żywo opowiadają. Kurczę, streamują do neta. Zaraz panowie będą mnie tu pewnie namawiać do środka. Tutaj sklepy dla dorosłych z gadżetami. Zobaczcie, tu nawet wiadomo co w kształcie wieży Eiffla. Po jednej stronie, po drugiej to samo. Kolorowo, pięknie, neony, sex shopy. Kolejny nocny klub. Welcome. A pomiędzy nimi restauracje. No taka ulica, dzielnica klubów nocnych, sex shopów. Są też sklepiki, mniejsze, większe, kebaby. Przed chwilą pan mnie tam tu raz właśnie namawiał na kepsa. Sex shopy. Chyba YouTube mi tego nie ocenzuruje. Nie powinien. Kolejny. Nie no, ja to głupi jestem. Stary jak głupi. W 8 godzin chciałbym zwiedzić cały Paryż. A nie da się. No ale idę tutaj na ostatnią miejscówkę. Punkt widokowy Sacré-Cœur. Zobaczycie. Jeszcze każą mi się tu wspinać takimi schodami. Tutaj na wzgórze Sacré-Cœur, w okolice tej, za chwilę wam pokażę
tego kościoła Sacré-Cœur można wjechać oczywiście kolejką, ale ja jak zwykle głupi jestem, zresztą nie wiedziałem o tym, zapomniałem. Spiałem się tu z buta. Tam jest bazylika Sacré-Cœur. O tej godzinie oczywiście już nieczynna, ale ludzi dalej tutaj masa. Okupują tutaj, no bo tam piękny widok, no ale na filmie to nie będzie żadnego efektu, wrażenia. Tutaj mogę wam pokazać na tych schodach jaki tłum, pomimo późnej godziny, pomimo tego, że bazylika nieczynna. Zobaczcie, co tu się dzieje. Pod świętym miejscem wszyscy siedzą, browara piją, winiacze tu widzę porozstawiane, muzyczka gra, impreza na wesoło. Ale mi smaka narobili, bym się zimnego piwa napił. Zgrzany jestem na maksa. No bez dwóch zdań, no Paryż jest piękny, ma naprawdę bardzo dużo urokliwych, fajnych miejsc. Jest tu co robić, coś zwiedzać. No ale niestety, no za dużo ludzi, no. Za dużo ludzi i to wszystko traci swój urok. A przypominam, że jeszcze nie zaczął się sezon w pełni, jeszcze nie zaczęły się wakacje. Mamy dopiero tutaj końcówkę czerwca. Także w lipcu, sierpniu przypuszczam, że tutaj jest jeszcze tłoczniej. No i to jest masakra. To mnie po prostu zniechęca. Tutaj panowie piwko sprzedają, nie wiem po ile. No skusiłbym się, ale kurna nie mam czasu też. Muszę spadać, szukać transportu. No w ciągu dnia szkoda, że mnie tu nie było, bo no wtedy też na pewno ma to swój inny urok. No niestety. Nie można mieć w życiu wszystkiego. I tak w 8 godzin obskoczyłem tu na szybko cały Paryż, wszystkie praktycznie najważniejsze punkty, chociaż z zewnątrz udało mi się obejrzeć. Moja ostatnia przejażdżka metrem, 23:36. Udało mi się jeszcze wejść na karcie ze stacji Anvers. Anvers, jadę już na swoją stację Père Lachaise. Po północy wbiję, szybki prysznic, prześpię się może 2-3 godziny i zawijam na lotnisko, bo też tam skomplikowane to wszystko. Paryża mam dosyć na kolejnych chyba 15 lat. Męczy mnie to miasto. Nie no, ładne jest, piękne, tylko powtarzam po raz kolejny, no za dużo ludzi, tłum ludzi, gwar niesamowity, wszędzie się pchać, wciskać, no porażka totalna. Ja po tych 8 godzinach już mam głowę taką, także no kto co lubi, nie? Przyjechać, zobaczyć warto. Może gdybym w wolniejszym, spokojniejszym tempie tutaj to wszystko robił, a nie na wariata, bardziej umiałbym się w to wczuć, tę atmosferę, a tak to no niestety, no. Ale co zrobić, tak czasem było. Z tego lotniska BMW, czy jak to tam się wymawia, wczesny lot, chociaż mój wcale nie jest aż tak wczesny, bo o 8:25, no ale jest problem, żeby się dostać komunikacją miejską, bo metro zaczyna dopiero tam po 5 rusza, tak? Ale nie jest źle, co tam się stresować. No, laski chodzą, widzę ładne dziewczyny, kurwa. O późnej porze, tam blondyna stoi, kurwa, czego ja tu się martwię? Jakoś tam to się kręci, nie? Nie no, to połączenie tutaj z tym lotniskiem kiepskie jest. Wszystko przez to, że metro nie działa przez całą noc, dopiero tam, nie wiem, o 5 czy po 5 startuje. Tak by było łatwiej, a tak to tymi nocnymi autobusami tu trzeba się bujać. Teraz jakbym mógł cofnąć czas, to troszkę inaczej bym to ogarnął, ten cały Paryż, nie? Przede wszystkim chyba bym wcale nie nocował, bym zaoszczędził tam te 51 chyba euro na tym noclegu, bo to nie miało sensu. A tu wydałem kasę na tyle, że prysznic wziąłem.
Chwilę posiedziałem, nogi wyprostowałem, no i bagaż zostawiłem. Jakbym miał z tym plecakiem, kurde, latać ciągle po mieście, no to też trochę by była przyginka, nie? Także nie ma co tam tak gdybać, no. Wyszło jak wyszło, nie? Po ptakach, no. Chyba zacznę z biurami podróży jeździć, tak jak większość. Komplikuję sobie życie, tylko... No ale jaja są, wesoło jest, no. Przygody mam, ludzi poznaję, kurde, ile tutaj fajnych rzeczy się wydarzyło, tam nie wszystko mogłem nagrywać, nie. No najbardziej żałuję tej koleżanki tu, kurde, fajna dziewczyna, no a okazała się mężatka, to już się nie pcham w takie tam układy, nie. Bez sensu. Ale fajna, naprawdę. Ten sam znak zodiaku co ja, kurczę, podróżniczka. Jakiś tam kontakt może będzie, ale to wiadomo, facebookowo, instagramowo, youtubeowy. Na nic więcej tam nie liczę, nie pcham się. Ale fajne wspomnienia. Życie jest piękne, kurwa. Nieprzewidywalne, naprawdę. Nie wiem, chyba się starzeje. Po 50 człowiek zaczyna się sypać, to prawda. Kapcie, kurde, kanapa, telewizor, piwo, a nie wygłupy, kurde. Latać po świecie, kurde. No lotnisko nie jest duże, raptem dwie takie knajpki z kanapeczkami, bułeczkami. 8-9 euro trzeba zabulić.